Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić coś łatwego. Będzie to chleb mleczny, który bardzo fajnie się sprawdzi przykładowo na niedzielne śniadanie. Ten chleb mleczny na pewno polubią osoby, które lubią słodko i na pewno polubią dzieci. Chlebek będzie delikatny, będzie bardzo fajnie pasował do drzemu, do powideł, do miodu. Także już Wam mówię, co nam będzie potrzebne i będziemy zaczynać. Około 330 ml mleka. Może być to mleko zwykłe 3,2 lub takie bez laktozy. Też się sprawdzi. Mleko musi być ciepłe, to znaczy jak wsadzimy tutaj swój palec, to ono musi być ciepłe, ale nie za gorące. Jeżeli damy za gorące mleko, zabije nam drożdże i nam ciasto nie urośnie. Do tego będziemy potrzebować około 60 gramów cukru. Ja mam cukier drobny. Można dać troszeczkę więcej, jeżeli lubicie bardziej słodkie. Będziemy potrzebować 10 gramów suchych drożdży. Ja wszystkie ciasta robię na suchych drożdżach, bo kiedy mam ochotę, wyciągam torebeczkę z szuflady i robię. Nie muszę patrzeć, czy będę miała drożdże świeże w lodówce. Do tego będziemy potrzebować 50 gramów roztopionego, ale nie gorącego masła. Sprawdzi się tu też bardzo fajnie kilka kropelek olejku śmietankowego, jedno średnie jajko i pół kilograma mąki tortowej, pszennej, typ 480, 450, pszenna tortowa mąka. I będziemy potrzebować szczyptę soli. I zaczynamy od czego? Na razie mąkę i masło odstawiam. Do większej miski wlewam nasze mleko, ciepłe mleko. Dodaję drożdże suche. Dodaję jedno całe jajko. Tak. I cukier. I to musimy wymieszać, żeby nam się fajnie cukier rozpuścił. Jak wymieszamy, odstawiamy na dosłownie 5-10 minut, żeby drożdże nam ruszyły. Zrobi się wtedy taka piana. Będziemy widzieć, że drożdże już pracują. No, drożdże mi ruszyły i będziemy wsypywać tu mąkę. Do mąki dodam odrobinę, szczyptę soli, więcej nie trzeba. Tak. I wsypujemy mąkę. Wybrałam taką twardszą szpatułkę, będzie po prostu mi lepiej mieszać. Mieszamy około 5-6 minut. Po 5-6 minutach ciasto ma mieć taką konsystencję. Gdyby wasze było za rzadkie, podsypcie po prostu troszeczkę mąką. I odstawiamy je teraz na około 20-30 minut. Obsypię jeszcze mąką. Resztki ciasta zdejmę z łyżki. Tak.
One jest takie bardzo mięciutkie i takie ma zostać. Odstawiamy w ciepłe miejsce, tak jak mówiłam. No, nasze drożdże ruszyły ciasto i teraz będziemy dodawać nasze masło. Ono jest o takie w temperaturze. Już mi troszkę zastygło, ale to nic nie szkodzi. Dodam tu kilka kropel olejku śmietankowego. O. Tak. O. I dodajemy masło. Łyżką albo taką szpatułką będziemy próbować wmieszać to masło w ciasto. O. I zagniatamy tak, aż całe masło wchłonie nasze ciasto. Po kilku minutach nasze ciasto, całe nasze masełko po prostu zabrało, wsiąkło w ciasto. Teraz, kiedy to stwierdzimy, ciasto zaczyna nam się kleić do rąk. To wtedy, znaczy, że już całe masło żeśmy po prostu wklepali w nasze ciasto. Tak. Ciasto jest, nie wiem czy to widać, jest bardzo takie, zaraz, jeszcze mi się, ono jest bardzo delikatne. Tak. Foremka będę wałkować mniej więcej na szerokość foremki i już Wam mówię, moja foremka ma 24 cm na 13-14, wyłożona papierem do pieczenia. Można palcami, można wałkiem. I zwijamy. Zwiniętym wkładamy do foremki. Dajemy na chwilkę do wyrośnięcia, około 15 minut. No, chlebek mleczny już nam troszkę podrósł. Piekarnik nagrzałam na 180 stopni, bez termoobiegu, grzałka góra-dół. Tutaj mam ciepłe mleko wymieszane z odrobiną cukru, żeby po prostu dać ładny kolor. I smarujemy. I będę wstawiać do piekarnika na około 30 minut. Oczywiście później też sprawdzę do suchego patyczka, ale nie sprawdzamy w
wcześniej, dopóki nam ciasto nie urośnie i nie zarumieni się tak dość dobrze. Jeżeli zajrzymy wcześniej, to niestety drożdżówka nam opadnie. Ciasto drożdżowe nie lubi przeciągów i wstawiam do nagrzanego piekarnika. I minęło, słuchajcie, 30 minut i można już wyciągać. Sprawdziłam patyczkiem przed chwileczką. O, chlebek ładnie wyrósł. Po 15 minutach skręciłam temperaturę o 10, bo za bardzo zaczął mi przypiekać. O, tutaj troszkę pękł, ale to nic nie szkodzi, ale patrzcie, jak ładnie wyrósł. Po drugiej stronie troszkę mniej. O, ale nic nie szkodzi, ale pachnie. Mówię wam, normalnie. Troszkę przestygnie, oczywiście, jak zawsze. Przekroję wam w środku i pokażę, jak wygląda. Teraz dam na blaszkę z takimi dziurkami, żeby troszkę odparował. Już wam pokazuję, jak wygląda, jak ściągnę. O, jest ładnie upieczony. Teraz go po prostu odstawię, żeby on troszkę nam taki suchy, głuchy odgłos. To znaczy, że jest wszystko w porządku. O, i niech nam trochę odparuje i zaraz się widzimy. I chlebek ostygł. Także będziemy kroić i zobaczymy, jak wygląda w środku. Tak jak zawsze. Ale mięciutki. A mówię wam, zapach. Tak wygląda w środku. Zaraz ukroimy kromeczkę. I tak jak mówiłam, do drzem powidła miód. Patrzcie, mięciusieńki. O. Świetny chlebek. Pachnie. O. Wspaniały. Tak wygląda. Jedna strona, druga. Także jak wam się filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa!